Czy reforma pomocy społecznej jest potrzebna? Jak pomagać bezdomnym? Po co powoływać Rzecznika Praw Osób korzystających z pomocy społecznej i osób doświadczających ubóstwa? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli zaproszeni goście, przedstawiciele Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat podczas spotkania w Daleszycach. 18 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Daleszycach odbyła się konferencja dotycząca tematu ubóstwa i bezdomności. Dzisiejsze spotkanie ma służyć również zmianie świadomości społecznej pewnej, która polegać ma na tym, że może jeszcze bardziej zaczniemy my jako społeczeństwo tu na terenie gminy rozumieć różne kryzysy, jakie przechodzą rodziny czy też osoby indywidualne, które to kryzysy potrafią doprowadzić czasami do zjawiska bezdomności. A bezdomnością już od lat zajmuje się taka organizacja jak ATD Czwarty Świat, która głównie spotyka się w Kielcach od lat. To już ma ogromną tradycję, natomiast pierwszy raz w Daleszycach, a dlaczego nie? Jakie problemy dzisiaj są głównie poruszane podczas konferencji? Dziś ATD Czwarty Świat przyjechało do nas, żeby zapytać tą gminę i gminy ościenne, mamy tu również przedstawicieli z gminy Morawica, o to, jak widzimy powołanie Rzecznika Praw Osób, które korzystają z pomocy społecznej. To jest projekt przez nich wypracowany. Przed nami druga część spotkania, w tej chwili przerwa i myślę, że w tej drugiej części spotkania dowiemy się więcej na temat propozycji, jakie Państwo zamierzają złożyć, jak rozumiem, propozycji związanych ze zmianą przepisów obowiązujących w naszym kraju, bo wprowadzenie takiego podmiotu jak Rzecznik Praw Osób korzystających z pomocy społecznej wymagałby pewnych również zmian legislacyjnych. Podczas spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat zapoznali pracowników pomocy społecznej oraz władze gminy Daleszyce z profilem swojej działalności. Dzisiejsze spotkanie służy temu, aby gmina zapoznać pracowników i władze gminy Daleszyce o działalności Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat, Razem Postawmy na Godność, które tym się wyróżnia na tle innych stowarzyszeń, że zrzesza przede wszystkim osoby doświadczające ubóstwa i również inne osoby, ale na równi traktujemy te osoby, które doświadczają ubóstwa. Mamy stałych wolontariuszy w Warszawie i w Kielcach. Działamy. W Kielcach te działania są od lat 90. prowadzone, później w Warszawie. Także nasz ruch ma pewne propozycje związane z reformami pomocy społecznej, w tym Rzecznika Praw Osób korzystających z pomocy społecznej i osób doświadczających ubóstwa, na wzór m.in. fiński, i chcieliśmy zapoznać gminę Daleszyce na temat tej idei. A to z inicjatywy jednej z naszych uczestniczek, czyli pani Krystyny Pałygi, która tutaj na terenie gminy jest w jednej z placówek i w ramach projektu Nasze Głosy brała udział i w Kielcach, i w Warszawie. Jeden z naszych takich pomysłów na upowszechnienie naszego dorobku, idei i tego, co robimy, oraz naszych propozycji na reformę pomocy, odwiedzamy gminę Daleszyce. Ważnym punktem spotkania był temat przestarzałego modelu tworzenia schronisk dla bezdomnych. Podczas spotkania głos zabrał także Franciszek Kiełbasa, członek ruchu i działacz społeczny, były bezdomny, któremu udało się z tej bezdomności wyjść. Mnie się udało. Znam kilku ludzi, którym się udało, ale nie ma generalnie sposobu. Najlepszym dowodem na to, że to zależy od człowieka, jest ta właśnie lista nazwisk na krzyżu w Kielcach. Ale bezdomność można różnie rozumieć, bo są ludzie, którzy... Ja na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, na tym pierwszym moim spotkaniu z ruchem ATD, usłyszałem, przedstawiłem się, że jestem jednym z 2 bezdomnych zaproszonych na to spotkanie i usłyszałem odpowiedź pośród widzów, że nie wierzę. Dlaczego? Bo pan jest czysty, umie się pan wysłowić, trzeźwy
i w miarę inteligentny. To świadczy o tym, że bardzo trudno wyjść z bezdomności, nawet jeśli się chce. Bo stereotypy, standardy, które ludzie wyznają, że bezdomny to, tak jak powiedziałem, ćwierć inteligencji, zapijaczony i brudny, bardzo przeszkadzają. My bardzo wiele skorzystaliśmy na tym, że ówczesna dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Ania Śleźnik bardzo nam pomagała, przejęła się, była sympatykiem ruchu ATD i bardzo nam pomagała. Między innymi dzięki jej pomocy ja mogłem wyciągać umierających, zapijaczonych, bezdomnych z ruin, z różnych miejsc i Ania zmusiła pogotowie, żeby odwozili do szpitala bez zgody tych ludzi. Spotkanie pokazało, że problem ubóstwa i bezdomności oraz wychodzenia z tego stanu jest bardzo złożony. Jak podkreślano, należy go mocno analizować i warto spojrzeć na niego z innej strony. Ale żeby móc pomagać w nowatorski sposób, taki, który doskonale sprawdza się w innych państwach, potrzebne są zmiany w prawie.